Siema, w dzisiejszym odcinku wywieźli nas do lasu. Te samochody za mną widzieliście już na odcinku z IOD. Dzisiaj jedziemy na offroad. Totalnie nie wiemy, czego się spodziewać. Zobaczymy, co te samochody potrafią. Będziemy zjeżdżać na dół na skansen. Tam jest taka droga powoli na wykrzyżach, skarpa taka fest na dół. To zaraz jak zjedziemy z głównej, staniemy na szutrze, tam się grupujemy. Brzmi jak dobry plan. Akceptuję. Tutaj już mamy 4x4, czy jeszcze nie? Jeszcze nie, Jeszcze nie. ale nic nie szkodzi, żeby już było. Teraz już jest. Widzisz, od razu jak samochód zwolnił, no. jedziemy jedynką, a on jest całkowicie wolny. No i już pędzimy przednią oś, więc full trakcja. Ale widać już jak to zawieszenie pracuje, na przykład jak były tamte No, multy takie, no to po prostu już Dawida było totalnie tak, karoseria widać. sobie stoi, a Tak. dół po prostu pracuje. Chłopaki za nami Ja. też sobie radzą. Macie, jak się sprawuje V8 w terenie? Bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Wysoka elastyczność, dobra oponka, dobry zawias. Przede wszystkim automat, komfort. Tak można jeździć. Totalnie inny teren. są rurki Ale najlepsze, ja na GoPro Dawida nagrywam i wiesz, on tak, ale nie ma tu nic, co by nas zatrzymało, nie? I tak, no bo nie ma, no. Nie ma. Ja myślę w ogóle, że my sobie musimy sprawić taki wóz operacyjny. Tak się składa, że ten jest do sprzedania. Jako wóz operacyjny myślę, że tutaj kamer, waszych gadżetów i tak dalej, nawet jakieś felgi do Lancera by się zmieściły z tyłu, komplet kół, ale wystawy, klucze, tematy. No. Sprzedajcie. No. Czemu tak? No będzie następny projekt. Nie? Wiecie jak jest. Życie to ciągłe projekty, nie? Tutaj akurat w tym samochodzie mamy snorkel po jednej i po drugiej stronie, bo w tym modelu, w tej 6-litrowej V8, żeby obsłużyć taką moc jaka tutaj jest, czyli 440 koni, jeden snorkel po prostu nie wystarczał, ograniczał nam moc, dlatego został po prostu dołożony drugi i problemu z ograniczeniem mocy nie ma. Tutaj mamy troszeczkę zmodyfikowany silnik względem serii, bo seryjnie tutaj było 350 koni, poszedł cały układ dolotowy z LS3 i zmieniony wałek rozrządu na ostrzejszy. Wyszło 440 koni, 620 Nm i już się to zachowuje przyjemnie. Biorąc pod uwagę to, że mamy bardzo duże koła, bo to są 37. Ten dolot tutaj to robi robotę. To jest naprawdę słychać wszystko po prostu. Lepsze wrażenia są niż z wydechu zapewne. Tutaj na takim luźnym szutrze, w naszym przypadku, gdzie mamy takie agresywne opony, gdzie ta przestrzeń między kostkami jest bardzo duża, musimy trzymać między sobą dystans, bo one bardzo rzucają kamieniami. I często bywało tak, że jak rzeczywiście jechaliśmy coś szybciej, to zdarzało się tak, że po prostu kamień wystrzelony z tamtej opony uszkadzał samochód za nim. Czekaj, zjeżdża Dawid, czy nie? Także zobacz sobie, że teraz nic nie będziesz widział przed sobą. Tędy chcesz zjechać? Normalnie, bez zapytania. Teraz tak, teraz Widzisz, widzę. jak jesteśmy? Przecież ja tu stoję. No dobra, na takich podjazdach jeszcze nie byliśmy. Jest wysoko. Niesamowite to jest, naprawdę. Zrobimy szybki objazd dookoła.
Ale się dzieje, ja już nie wiem na co kamerę kierować. Zawsze tu tak macie? Tak. Znaczy czasami jest gorzej, dzisiaj jest po prostu wyjątkowo łagodnie. Bo na Nissan Patrol Festie jest trochę gorzej. Jest trochę Znaczy, gorzej. jest trochę lepiej. Gorzej znaczy lepiej. Ale tu jest ostry podjazd na tym. Na tej oponie to na trakcji, jak jest taki warunek jak dzisiaj, że nie jest za mokro, no to tak do 2000 obrotów sobie podjeżdżasz wszystko. O, tu jest dobrze, tu będzie trzeba gazu dać, bo tam jest niewygrzebany podjazd. Ale zrobimy, zaraz zrobimy. Ten odcinek to jest tak już dość mocno wyeksploatowany, zresztą jak widać tyle ile jest. Tego to się nie spodziewałem. My tu podjechaliśmy do pierwszej tej skarpy i ja się pytam, ty chcesz tu zjechać? Tutaj można inspekcję zrobić. Normalnie. Jakbyś chciał z bliska zobaczyć jak działa zawieszenie, to szybko. Moja Honda Civic. A powiedz mi, jak jest miska olejowa rozwiązana w takich silnikach? Jak wy robicie takie Ona ma po prostu przekrzywienia głęboką i studnię. tak dalej? Ona nie jest płaska jak w tych samochodach, można powiedzieć, że osobowych, tylko ma kształt takiej studni, gdzie ten olej zbiera się po prostu w jednym miejscu i smog nie ma problemu z zassaniem tego oleju. A jaki No, jest najniższy rozwiązane. element w ogóle auta? Belka skrzyni biegów akurat tutaj. Okej. Jak sobie zerkniesz pod samochód, to jest po prostu Aha. rama, no i tu mamy belkę, tam mamy wahacze. No i potem napotykasz kolejne wahacze, no i most. To jest ciężko sobie to wyobrazić, że ty Teraz teraz, sobie tak ja po stoimy. prostu stoimy sobie tutaj. Bardziej trzymamy się tak, nogami. Dokładnie, nogami niż siedzimy. No z zewnątrz to wygląda naprawdę niesamowicie. Myślę, że nie jeden, który oglądnie tutaj będzie pukał się w czoło, nie? Albo będzie chciał takiego kupić. Jak coś, to kontakt dają D-Performance. Na stronie. Posprzedają wszystkie swoje Civiki, żeby pokupować. Jechaliśmy na taką, jak to Dawid mówi, małą piaskownicę, bo to jest tylko dla małych dzieci. Oni większe raczej, że tak powiem, podjazdy pokonują. Dla nas to robi naprawdę niesamowite wrażenie, gdzie my mamy styczność przeważnie do tej pory tylko z niskimi, szerokimi, wiecie, no takimi jak wy macie samochody pewnie w większości z was. Więc to nie jest totalnie nasz świat, więc nas wszystko jara tutaj. Nawet tam myśleliśmy, że Dawidowi zderzak odpadł, gdzie oni nas uświadomili, że przecież oni zderzaków nawet nie mają na tych samochodach. Teraz próbujemy ustawić dwa samochody, żeby ustawiły się na miniaturkę. Spróbujemy je tak wykrzyżyć. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, właśnie o tym mówię. No ale w ogóle najlepsze jest to, że my nie wiemy, co nas dalej czeka. To jest jakby Nie wiemy, co jeden nas dalej checkpoint. czeka. Wiedzieliśmy o skansenie, który się okazał wielkim podjazdem przez błoto. Teraz wiedzieliśmy o małej piaskownicy, który się okazał kamieniołomem jakimś czy wykopaliskiem. No, ale to jak to wygląda tutaj, już to widać wszystko. No, to są przygotowane maszyny po prostu. Myślisz, że jakby przystawkę tu na bok dać, to odpadnie? Nie. Może nie. Nawet jak błotem dostanie, to wiesz, nic się nie stanie, a fajnie będzie wyglądać, nie? Dawid, pytanie. Uważasz, że ciężej się driftuje, czy jeździ po offroadzie? To jest bardzo trudne pytanie, bo jedna i druga dyscyplina niesie za sobą wiele różnych dziwnych umiejętności, które trzeba posiadać. Ciężko w drifcie wydachować, nie? No a u nas jest tak, że do 1,5 rolki to nie dach. Najgroźniejsze, co może się stać w offroadzie, to jest ta właśnie rolka? Zasadniczo w takim samochodzie jak ten tak, no bo jednak to jest lusterka taka, wiesz, to jest błąd, który kosztuje karoserię. Dachowanie, jakieś wywrócenie auta na bok, wiesz, łamiesz słupki, no nieprzyjemnie. Takie konstrukcyjne rzeczy. No pewnie, to nie? jest taki, wiesz, że remont jest całego samochodu po takiej zabawie, nie? Te auta jeszcze są, można powiedzieć, my ich używamy je zgodnie z przeznaczeniem, ale jednak... Widać tutaj po... Tak, ale jednak staramy się ich nie zniszczyć, nie? Więc jakieś Wiesz, no, takie nikt nie chce zepsuć w drifcie również swojego samochodu. ocierki od drzewa i tak dalej, to staramy się unikać, no i żeby auta nie wywrócić po prostu. Zapraszam w teren. Podoba mi się to, że wy macie takie same spęki dosłownie. Wszystko To jest- tutaj jest wszystko to jest samo. to samo, no. Jakby- Wsiadasz w jeden i w drugi samochód Dokładnie. i
i zasadniczo niczym się wiele od siebie nie różnią. Ustalmy, że wjeżdżamy do 1500 obrotów. Starczy praktycznie nic nie robić. I on się wspina. On się wspina sam. 1100, 1000 obrotów, 1000 obrotów. Zero gazu! 1000 obrotów! To chyba w tym momencie to był najbardziej stromy podjazd. Wadą nagrywania zabawy w terenie jest to, że kompletnie nie widać z jakimi pionami mamy do czynienia, nie? Powalona. Polecamy się. Ale z tego będzie dobre ujęcie. Teraz jest dobrze, co? Jest git. A porysuję. A, kurczę. Teraz by wypadało nagrać dźwięk takiej otwieranej szyby, która jest cała w jednym kolorze, wiesz, z błota i drze po prowadnicy. Patrol operacyjny, tutaj już pytałem o to, to podobno też podjedzie tu bez problemu żadnego. Tylko ma mniejsze koła. Bez zająknięcia. Tak samo jak podstawowe pytanie, które na pewno tu interesuje każdego, ile to ma mocy i co to za silnik. Tu jest 6 litrów Chevrolet V8. W obecnej specyfikacji w tym samochodzie jest 355 koni, 525 Nm. V8, więc tak jakby cały ten moment mamy dostępny od samego dołu. Bardzo elastycznie to jeździ, zresztą widzieliście tutaj na tych podjazdach. Robiliśmy jeden z najzdrowszych podjazdów, nie przekraczając 1500 obrotów. Tak, ale no wiesz, 350 koni to można powiedzieć nie jest jakaś, wiesz, szałowa, nie wiadomo jaka liczba tam powiedzmy w tym. Oczywiście, że nie jest, a tu ale- bez żadnego problemu, bez dodawania gazu, można powiedzieć, że na samym sprzęgle wjechałeś pod te górki. Ja Ci powiem jedną rzecz. Tutaj jest taka druga wajcha. To jest reduktor. W Patrolu przełożenie redukcyjne to jest 2:1. Więc mając 355 koni, 525 Nm, jak zapinasz reduktor, no to masz tak jakby 700 koni i 1050 Nm. No okej. Nie, bo masz razy 2 przełożenie w reduktorze. Ten reduktor to jest taka dodatkowa skrzynia biegów, która jest za skrzynią. Multiplikujemy tą moc razy 2. Zamontujesz mi takie wewo? Evo akurat jest samochodem, którego nie trzeba naprawiać częściami z Patrola. Jest tutaj ta przewaga, że wiesz, jak wepchniesz reduktor, no to na jedynce, dwójce ten samochód jest nie do zatrzymania. A powiedz mi, ile kosztuje budowa takiego wozu? Jakby spektrum jest dość szerokie. Ja w pewnym momencie zaniechałem drobiazgowego liczenia. Około 200 000 bez problemu taki projekt przyjmie. Im więcej rzeczy będziesz chciał, żeby ktoś zrobił za ciebie, no tym drożej to wyjdzie. Wiadomo. A ile będziesz wyceniał, bo mówiłeś, że ten twój egzemplarz będzie na sprzedaż? Można powiedzieć, że nawet już jest. Cena będzie w okolicy 300 000 złotych, jeszcze z zestawem wyprawowym, czyli z namiotem, z roletą boczną otwieraną, więc troszeczkę gadżetów do tego samochodu takich, że można się nim wybrać na wyprawę daleko, jest w zestawie. Jeżeli ktoś tak jakby chciałby sobie zbudować taki samochód i przyjdzie do serwisu i powie, zbudujcie mi takiego, no to jeżeli wybierze sobie do tego nowy silnik V8, no to może być ciężko w 300 zmieścić. Wszystko zależnie od tego, wiesz, jaką konfigurację finalnie wybierzesz, bo jeżeli chcesz zbudować dokładnie to, co jest tutaj, no to takich 300 Ci braknie. Jeżeli wybierzesz inne zawieszenie, tańsze, nie wiem, zrezygnowałbyś z odbojów hydraulicznych na rzecz zwykłych gumowych, wiesz, to są takie rzeczy, które się zbierają, nie? Jedna do drugiej I robią cenę, nie? i robią cenę, dokładnie. No.
Niemożliwe to jest. Ładowaliśmy te tam dziury takie, które miały, wiesz, tyle głębokości. Właśnie. Pamiętasz, Wojtek, że wszyscy nas o onboardy prosili? To teraz będzie dużo onboardów. To jest odcinek, który praktycznie składa się z samych onboardów, można by powiedzieć, prawda? 80 na liczniku, piec, drogi nie ma, tutaj to jest... nie, tutaj jest akurat droga. Nie, przepraszam cię bardzo. Dawid nazywa to autostradą. Na jakiej wyprawy byłeś, powiedzmy, takiej najbardziej hardkorowej jak do tej pory, tym egzemplarzem? Zawsze jest moment, w którym ktoś mówi: ty, a może byśmy się przejechali tak lightowo tutaj ekipą, pojedziemy sobie w Bieszczady i będzie fajnie, coś tam sobie pojeździmy i tak dalej. No i nagle się okazuje, że jest 5 rano, mamy 2 kapcie, auta stoją utopione całe i jest hardcore, nie? Wiesz, to się zaczyna robić zabawa, jak jest ciemno, zaczyna się robić zimno, jesteś cały mokry, złapałeś kapcia albo 2, albo auta są tak zakopane, że nie można tego powydzierać. No i to jest właśnie ten element, w którym sobie wtedy w nocy przypominasz, jak już jesteś dojechany tak na ostro, że to jest właśnie ten lightowy wyjazd. Patrolowych dróg wjeżdżamy na takie normalne No. i powiedz mi, jakie są reakcje ludzi Wiesz na co? takich normalnych. Tutaj trochę chyba gorzej. Chyba coś się zbulwersował, no. Ale powiem ci, że poza takimi przypadkami, jeżeli chodzi o reakcję ludzi, to uważam, że jak już przejeżdżamy gdzieś przez te drogi publiczne, czy tam przez miasto, to te samochody budzą zainteresowanie, zwracają na siebie uwagę. Przede wszystkim dlatego, bo one na tych swoich oponach najpierw słychać opony, czyli najpierw słychać ten taki huk, taki samolotowy, potem silnik i nagle pojawia się taki duży samochód. Powiem ci, że reakcje są mega pozytywne. Najbardziej podobają mi się reakcje po prostu tych najmniejszych, bo taki 5-7-latek, jak już tak jakby określił w swoim życiu, że jemu motoryzacja będzie się podobała, to te uśmiechy, tak jakby reakcje tych najmniejszych sprawiają największą przyjemność. Jaka jest twoja najdalsza wyprawa, na jakiej byłeś? Najdalej tym samochodem byłem praktycznie przy samej greckiej granicy. I cały czas na kołach, zero lawet, nic takiego, Nie, tylko... wszystko jedziemy na kołach. Do końca Bałkany, Macedonia, Albania, no to Albanię zjeździliśmy wzdłuż i wszerz, Bośnia, Czarnogóra, piękne miejsce, wielokrotnie tam wracaliśmy i pewnie jeszcze wiele razy tam wrócimy. A więc jak mogliście zobaczyć w tym odcinku nieco inną stronę motoryzacji, bo tak bym to ujął. Ja dziękuję bardzo chłopakom za to, że zabraliście nas w teren i pierwszy raz, bo powiedzmy ten poprzedni odcinek, na którym byliśmy, no to był taki, powiedzmy, przedsmak tego, na co wybraliśmy się dzisiaj. Chociaż też, Dawid, tutaj powiedziałeś, że to tylko taka mała piaskownica dla tych samochodów. No dzisiaj troszkę, że tak powiem, lokalnie się pokręciliśmy, coś tam terenu zobaczyliście więcej, przede wszystkim zobaczyliście nasze nowe sprzęty, że tak powiem, w boju. Mam nadzieję, że nie zawiedliśmy Was, że dobrze się bawiliście. Słuchaj, no my go widzieliśmy wcześniej, jak on był taki, bym powiedział, niewyjmowany z pudełka. Tak. Teraz już jest, powiedzmy, przetestowany na wielu bojach. No i robi niesamowite wrażenie, naprawdę. Zresztą tak jak pokazywałeś, że podjazdy pod te górki tak naprawdę bez dodania żadnego gazu to jest... Nie ma żadnego problemu. I tak samo nie ma problemu, żeby tam 8 dyszek terenem ciągnąć, to też No, to też żaden widzieliśmy. problem, nie? Więc Tutaj mamy ekspertów. Proszę bardzo, polecamy się. polecamy się na przyszłość. Zajawiłeś mnie informacją o tym, że szykujecie event patrolowy. Tak, będzie zlot Sana Patrola w Ostatni sierpniu. weekend lipca. Także zapraszamy Was. Jeżeli masz patrola, to wbijaj do chłopaków z IOD. Na pewno masz się pojawić na spocie. Ja Wam jeszcze raz bardzo dziękuję, no i mam nadzieję, że się zobaczymy jeszcze w kolejnych Dzięki. jakichś Dzięki. odcinkach z Do Na wami. razie. zobaczenia. A Wam dziękuję, że oglądaliście ten odcinek do końca. No i cześć.